Cześć! Dzisiaj mam dla Was opowieść, którą być może znacie, ale może nie słyszeliście jej jeszcze opowiedzianej. Dlatego posłuchajcie. Wysoko w górach znajdował się klasztor. Klasztor mnichów-wojowników. Medytowali tam, uczyli się opanowywania swojego ciała, swoich pragnień, ale także uczyli się oczywiście sztuk walki. Był tam uczeń, który martwił swojego mistrza. Był porywczy, gwałtowny, nie myślał o tym, co mówi, a że był bardzo, bardzo zdolny, to pogardzał tymi, którzy uczyli się wolniej od niego. I niejedno złośliwe słowo padło w kierunku takich uczniów słabszych czy wolniejszych. Wydawało mu się, że on jest tutaj panem świata, że jest najsilniejszy, najlepszy, najwspanialszy, ale w sercu nie zauważał tego, że krzywdzi innych. I mistrz myślał sobie tak: nie mogę powierzyć mu wszystkich tajników, sekretów naszego zakonu, bo nie mogę puścić na świat kogoś, kto nie widzi dalej niż czubek swojego nosa. Muszę jakoś pokazać mu, że krzywdzi innych tymi słowami. Ale wiecie, pouczanie, rozmowy nie przynosiły żadnych efektów. Dlatego pewnego dnia mistrz wezwał swojego ucznia i mówi tak: mój drogi, jeżeli wypowiesz złe słowo w kierunku kogoś, złośliwe, czy zrobisz jakąś inną rzecz, która skrzywdzi uczucia drugiego człowieka albo drugiego człowieka, masz wziąć gwóźdź, podejść do płotu, który otacza nasz klasztor i wbić ten gwóźdź. Jeśli sam nie jesteś w stanie zauważyć, że kogoś skrzywdziłeś, to słuchaj, co ci mówią. Inni powiedzą ci, że to zabolało. Jeśli to zabolało, znaczy, że ty wypowiedziałeś złe słowo. Nie pomyślałeś, a wtedy bierzesz gwóźdź i go wbijasz w płot. Uczeń pokłonił się mistrzowi i poszedł, będąc przekonany, że on przecież nic takiego nie robi. On nie! Ale szybko inni wyprowadzili go z błędu. I raz za razem musiał wbijać te gwoździe w płot. I na początku wbijał je co 15 minut czasami, co pół godziny potem. Ale wiecie, strasznie go to męczyło, ponieważ klasztor był duży. Przestrzeń wokół była duża i do tego płotu to on musiał zasuwać i w końcu mu się to znudziło. Ciągle śmigał w te i we w te, w te i we w te. Więc zaczął uważać na to, co mówi w końcu. Nie dla innych, na początku dla wygody samego siebie. Ale kiedy zaczął powstrzymywać te słowa, kiedy zaczął biegać co godzinę, a potem co 2, otworzyła się przestrzeń w jego umyśle. Ta przestrzeń spowodowała, że zaczął świadomie zauważać, co i dlaczego mówi. I wtedy dopiero zorientował się, że rzeczywiście
on krzywdzi innych swoimi słowami. A to spowodowało, że jeszcze rzadziej wbijał te gwoździe w płot. Jeszcze lepiej ważył słowa. Aż w końcu nadszedł dzień, kiedy ani jednego gwoździa nie wbił. A potem taki drugi i taki trzeci. I wtedy poszedł do mistrza, pokłonił się i powiedział: mistrzu, od 3 dni nie wbiłem żadnego gwoździa. Co teraz? A mistrz mówi tak: brawo, brawo mój uczniu. Teraz w takim razie, kiedy wypowiesz dobre słowo do kogoś, wyjmij 1 gwóźdź. No i uczeń odszedł i powoli uczył się z kolei mu nie tylko powstrzymywać złe słowa, ale mówić te dobre. Zauważać postępy innych. Zauważać to, że z uśmiechem coś robią. Że mu pomagają. Że pomagają komuś innemu. I tak powoli wyciągał gwoździe, które wcześniej wbił. A kiedy już wreszcie wyciągnął wszystkie gwoździe, które wbił wcześniej, znowu poszedł do mistrza. Znowu pokłonił się mistrzowi i pyta: co teraz, mistrzu? A mistrz mówi: chodź ze mną i patrz. Stanął uczeń przed tym płotem, a w płocie dziury. Płot nie był taki jak wcześniej, tylko cały zniszczony. Widzisz? Twoje słowa wpadały w duszę tych ludzi, do których je kierowałeś, i robiły w nich dziury. I nawet teraz, jeśli zacząłeś mówić do nich dobre słowa, to te dziury i tak w duszach ich zostały. Nie ma w nich gwoździ, nie ranią już ich te słowa, ale pamiętają. Mistrzu, to co ja mógłbym teraz zrobić? Jakbym mógł to naprawić? No cóż, pomyślmy. Może zróbmy tak. Staraj się teraz ty. Nie tylko mówić dobre słowa, ale pomagać innym, ale wychodzić pierwszy z inicjatywą. Jeśli teraz ty dostaniesz dobre słowo, weź glinę i zalep 1 dziurę. Mistrz wyprawił ucznia, uczeń pokłonił się mistrzowi, podziękował i poszedł, jeszcze bardziej świadomy tego, co się dzieje. I raz za razem rzeczywiście mógł zasmarować 1 z dziur, aż w końcu cały płot był znowu zreperowany. Więc uczeń znów idzie do mistrza i mówi: zrobiłem wszystko. Wszystko, cały płot jest pozbawiony dziur. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale chodź, coś ci jeszcze pokażę. I mistrz zaprowadził go znowu do tego płotu. I pokazuje: widzisz? Nie ma już dziur, ale czy ten płot wygląda jak płot, w który zacząłeś wbijać gwoździe? I uczeń patrzy na ten płot i doskonale wiecie, co widzi. Ten płot jest naprawiony, ale już nie jest nowy i gładki. On dalej jest zniszczony. Tylko w łatach. Tak to jest. Kiedy najpierw kogoś skrzywdzimy, a potem usiłujemy tą krzywdę naprawić. I owszem, zdarza się, że można ją naprawić.
bo są krzywdy, których nie możemy naprawić, ale zdarza się, że takie złe słowa możemy cofnąć, możemy sprawić, że pokryją się naszymi lepszymi uczynkami i słowami, ale widzisz, ślad po tym, co zrobiliśmy, zostaje. Zapamiętaj to. I nigdy więcej nie mów ludziom złych słów. Uczeń spuścił głowę, a potem długo medytował. I więcej już nigdy nie wypuścił słów, które ranią. Stał się najlepszym i najmądrzejszym mnichem wojownikiem. I sława jego urosła tak mocno, aż zachowała się w tej opowieści. I my starajmy się nie mówić ludziom ostrych słów. Bo tak naprawdę ranimy nie tylko innych, ale krzywdzimy swoją duszę i swoje wnętrze. Kochani, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie opowieści. Jeśli Wam się podobała, podajcie ją dalej. Dajcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo oczywiście tych opowieści będzie więcej i więcej, a także w którymś momencie postaram się, żeby były coraz lepszej jakości. Dziękuję Wam za wysłuchanie.